Hej, witam was wszystkich w kolejnym Game Jamie. Tym razem nie będzie to taki zwykły Game Jam, o nie. Tym razem zawarliśmy pakt z serwerem Gigaszadek League Teama oraz osiedlową siłownią w Bydgoszczy, by przekonać się, kto stworzy najzajebistszą grę. Jest! Nie, no kurde, było przez chwilę na teleportacji. Na stworzenie gry mieliśmy nie miesiąc, nie tydzień, a jedynie Jeden dzień. Dokładnie. Tyle wystarczyło, by stworzyć najlepsze gry wszechczasów. Poważnie mówię. Dałem zagrać mojemu małemu kotkowi w te gry. Zamienił się przez nie w tygrysa. Te same gry wgrałem do mojej multipli. Teraz jeżdżę Mercedesem klasy premium. Nie wierzysz? Zagraj w nie sam i stań się prawdziwym gigaczadem. Od razu poczujesz dodatkowe 10 cm średnicy w bicepsie. To dokładnie to, czego potrzebowałem. Muszę pogadać o tym z swoim synem. Brian, mam dla ciebie bojowe zadanie. Idź sobie, znowu mam problemy egzystencjalne. Zostaw mnie samego. Nie, Brian. Matka mówiła, że mam ciebie wychować na prawdziwego mężczyznę. Słucham? Patrz, synek, jakie fajne gry komputerowe wgrałem ci na komputer. Tato, ale ja nie chcę grać. Nie pierdol, gnojku, i graj. No dobra, zagram tylko na chwilkę. Nie wspomniałem o tym wcześniej, ale tematami Game Jamu były ograniczony czas oraz wszystko jest bronią. Moja gra dotyka tego drugiego tematu. Galimatias, bo tak nazywa się ta produkcja, polega na znęcaniu się nad niewinnym dzieckiem. Mamy tutaj 16 różnych etapów, każdy z nich omówię w dużym skrócie. Uwaga, 3, 2, 1. W pierwszym z nich należy złapać krokodyla i zaatakować nim dzieciaka. Potem musimy uderzyć go ciężarkiem, ale łańcuch go nie dosięga, dlatego trzeba go przesunąć piłeczką. Dalej odcinamy nożyczkami łańcuch i uderzamy go młotkiem. Dalej przytrzymujemy korek od kranu tak długo, aż gościu się utopi. Następnie musimy odpiąć kask dzieciakowi, by mógł go uderzyć młotkiem. Dalej wyrzucamy gracza poza mapę. Następnie przyłączamy światła dla pieszych, kiedy ten będzie na środku pasów. Następnie przerzucamy ciężarek na drugą stronę huśtawki. Dalej wyrzucamy tarczę, która broniła dzieciaka przed pociskami. Następnie odkręcamy żarówkę, aż spadnie mu na głowę. Potem łapiemy za małe nożyczki i przedziurawiamy gumową kaczuszkę. Później przesuwamy materac, zanim gracz spadnie na ziemię. Dalej robimy dziurę w łódce. Następnie przygniatamy dzieciaka diamentami. Później wywalamy go z latającego balona. A na koniec musimy go zastrzelić. Dobra, poczekajcie. Dobra. To by było na tyle. Jeżeli ktoś jest chętny, by zagrać w tego krapa, to zapraszam w link poniżej. Nie trzeba nic instalować, grasz w przeglądarce. Nie przedłużając, przechodzimy do następnej gry. Gra użytkownika Ralph pod nazwą Polish Taxi. I nie, w tej grze nie będziemy lizali żadnej taksówki. Na początku w twarz dostajemy parę podpowiedzi i od razu jedziemy, a tak właściwie to bardziej driftujemy po uliczkach Bydgoszczy. W grze chodzi o to, żeby zbierać losowych pasażerów, by dojechać z nimi pod wyznaczone miejsce, które wskazuje strzałka. Za każdą podwózkę dostajemy pieniądze. Na mapie widzimy najważniejsze punkty, które warto odwiedzić, a mapa jest dość spora. To też czasem podwozimy ludzi ze szpitala albo jakąś dziewkę pod klubem nocnym. No i jedziemy tak przepisowo, tak po czasie dociera do nas, że wcale nie musimy podróżować uliczką. To też przejeżdżamy przez środek parku, czasem przez wąskie przejścia między blokowiskami, tylko musicie uważać, by nie dostać w ryj wśród pobliskich dresów. Gra nie ma fabuły, a tak przynajmniej mi się na początku wydawało. Otóż zauważyłem, że w tej grze jest coś niepokojąco dziwnego. Mianowicie popatrzcie na te samochody. Wszystkie kurwa co do jednego to Fiat 126P. Nie przyjeżdża przez to miasto żadne inne auto. Czyżby jedna firma przyjęła wszystkie inne przedsiębiorstwa? Może naszym zadaniem jest pokonać korupcję i uratować świat przed jednym wielkim monopolem. Czy to prawda? Nie wiem. Ja tu tylko jeżdżę i podwożę losowych ludzi. Teraz na tapetę weźmiemy grę Kaszpirowskiego Profesor Pupa. Jak możecie się domyślić po nazwie, chodzi tu o to, by popierdalać po toaletach.
Znaczy to tak naprawdę to nie, chociaż częściowo to prawda. Najpierw dostajemy cutscenkę z krótką historią, o co tu tak właściwie chodzi. W skrócie, policja próbuje przechwycić profesora, stąd profesor musi śpieszyć się, by dokończyć pracę nad jego ostatnim wynalazkiem. Spoko. Aby to uczynić, mamy do tego kilka maszyn. Pierwsza wypluwa po kilku sekundach gówno, druga to gówno przerabia i zamienia na stalowe płytki, trzecia zamienia tą stal na śrubki, dalej mamy jakiś safe, który można otworzyć kartą znajdującą się za wynalazkiem i ostatnia maszyna, która zamienia butelki ze stoperanem na ciasteczka. Aha, i butelki te porzucane są po całej mapie, więc trzeba po nie popierdalać. Musimy zebrać konkretne materiały, by ukończyć grę. Powiecie, że to prościzna. O nie, twoim wrogiem jest czas. Prędzej się zastrasz, niż ukończysz tę grę za pierwszym razem. Czasu macie tak mało, że musicie zapierdalać jak twój stary do toalety po ostrym kepsie. Szybko zaczynasz rozumieć, że istnieje tylko jedna metoda na przejście tej gry. Maszyny produkują przedmioty w różnym czasie i trzeba korzystać z nich w najoptymalniejszej kolejności, by nie zmarnować ani sekundy i zdążyć przed czasem. Po kilku godzinach grania w końcu udaje ci się odnaleźć tą tajemniczą kombinację. Otóż najpierw zbierasz 2 gówna z maszynki do gówna, potem zamieniasz ją na stal, a następnie zamieniasz na śrubki, zbierając przy tym butelki. Zabierasz po drodze kartę i otwierasz safe. Gdy zebrałeś resztę butelek, zamieniasz je na ciasteczka. Resztę czasu, która ci została, poświęcasz na stworzenie 3 brakujących płatków stali. I kiedy już jesteś przed metą, kończy ci się czas. Zabrakło ci 2 sekund. Poddaję się. Mam dość już tych gier. Brian, znowu palisz? O cześć kochanie. Cieszę się, że ciebie widzę. Nie mogę tak dłużej żyć z moim ojcem. Słyszałam od twojego starego, że nie możesz przejść gry o profesorze Pupie. Nie wiem, jak z takim podejściem będziesz chciał coś wnieść w nasz związek. W takim przypadku nie możemy być już dłużej razem. Zrywam z tobą. Ale nie możesz odejść. Mogę. To już zaszło za daleko. Nie mogę się teraz poddać. Muszę przejść tą grę. Udało się. W końcu, po wielu ciężkich godzinach, udało mi się uzyskać szczęśliwe zakończenie, co ja robię ze swoim życiem. W skrócie, całą tą grę podsumowałbym tylko jednym zdaniem. Powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? Dimension Overlap to gra Danielusa. To gra zupełnie inna od poprzedniej, a zarazem taka sama. To znaczy, w tej grze również trzeba popierdalać. Jest to jedna gra, która ma specjalny poziom z tutorialem. Także opowiem wam, o co w tej grze tak właściwie chodzi. Upraszczając, jest to platformówka, której skaczemy po budynkach, zabieramy po drodze gumowe kaczuszki, które dają nam punkty, rozwalamy skrzynki, które dają nam dodatkowy czas, strzelamy pistoletem do przeciwników i szkła. No i tak jak wspomniałem, mamy ograniczony czas i życie, także trzeba się śpieszyć. Poziom kończy się, kiedy dojdziemy do mety. Gra ma kilka poziomów, w tle widzicie gameplay i moją beznadziejną próbę przejścia tej gry. Oczywiście na początku wystrzelałem cały magazynek, zanim podeszłem jeszcze do pierwszego przeciwnika. Jako że przejście tej gry trochę mi potrwa, opowiem wam może o paru istotnych rzeczach dotyczących game jamu. W opisie tego filmu znajdziecie linki do serwerów Discord, mojego oraz i czatów ClickTeama. Jeżeli chcecie zagrać w jakąś grę, możecie dołączyć do obojętnie jakiego. Linki do pobrania znajdują się na obu serwerach. Jeżeli chcecie spróbować swoich sił, by wziąć udział w następnym Game Jamie, to również zapraszamy. W opisie również postaram się znaleźć linki do kanałów YouTube wszystkich twórców. Dobra, wracając do gry. Nie wiem, co mam jeszcze tutaj powiedzieć. Mi na pewno grało się bardzo przyjemnie. Bardzo fajna gierka. Dobra, nie mamy całego dnia. Następna gra.
Każde narzędzie w ręku mistrza to broń. Tak twierdzi Roy. Czy to prawda? Zaraz się przekonamy. Na początku wita nas krótka cutscenka. Niby coś do siebie mówią, ale tak właściwie to nie rozumiem, o co im chodzi. Na pewno nikt nie pisał tego na trzeźwo. Brzmi to trochę, jakby było to przetłumaczone przez Google tłumacza przez 20 różnych języków, zanim trafiło z powrotem na język polski. Poważnie, jeżeli ktoś to rozumie, niech da mi znać w komentarzu. Dobra, fabuła jest dla mięczaków. Przejdźmy teraz do mięsa rozgrywki. W grze chodzi o to, że łapiemy jabłka, kubeł na śmieci, kota, piłkę, gówno, krzesło, wszystko co możliwe, nawet gumową kaczkę. I nie, ja też nie wiem czemu w każdej grze ta kaczka się pojawia. Rzucamy tymi przedmiotami w przeciwników. W grze mamy ekwipunek, byśmy mogli gromadzić przedmioty. Musimy przetrwać kolejne fale oraz zbierać punkty. No i w sumie to tyle. Przyjemna gra na długie zimowe wieczory. No i tutaj taka ciekawostka na koniec. Jeżeli przegramy, dostajemy informację, że mogliśmy też zebrać własne HP, możemy powalić drzewa, możemy też miotać słabymi przeciwnikami. Czy ukończyłeś studia na Harvardzie na kierunku medycyna i ekonomia? Umiesz płynnie posługiwać się 6 różnymi językami jak native speaker? Przykro mi, jesteś jeszcze zbyt głupi na tą grę. Nic nie jest w stanie przygotować ciebie na tą grę. Pora na grę kasztana pod tytułem Bomb Defuse. Masz do rozbrojenia bombę, lamusie. Masz skromną instrukcję i musisz się domyśleć, jak ją teraz rozbroić. Często będziesz rozcinać losowe kabelki i modlił się, by akurat przeciąć ten odpowiedni. Ale spokojna twoja rozczochrana, zaraz wyjawię wam rąbek tajemnicy tej gry. Liczba, która znajduje się w instrukcji, to numer kabla od lewej strony. Następnie sprawdzamy, jaki kolor ma kabel. Powinna się przy nim znajdować cecha bomby, po której będziemy mogli stwierdzić, czy należy przeciąć kabel, czy nie. Ale bądźcie ostrożni i pamiętajcie, saper myli się tylko raz. Gra Hunger Running Time autorstwa Glupek. W grze chodzi o to, by iść i coś zjeść i znowu iść i znowu coś zjeść. I w sumie to tyle. Musisz coś zjeść, zanim zdechniesz z głodu i wykitujesz. Inaczej mówiąc, zanim skończy ci się czas na pasku. Latasz za żarciem jak pojechany i to w sumie twój jedyny cel. Nie wiem, co mam tu jeszcze powiedzieć, więc przejdziemy od razu do następnej gry. Quickcraft. Tę grę stworzył Adoration, nie wiem jak to się czyta. Eduration. No, dokładnie tak, dzięki Google. Jest to gra survivalowa. To też możemy rąbać drewno, dłubać w kamieniu i wytwarzać różne przedmioty. Z przedmiotów to możemy wytworzyć miecz, ognisko i coś na kształt kielofa. W ognisku możemy przerabiać kamień, ale to dopiero początek. Ponazwijmy to części rzemieślniczej, na którą mamy 30 sekund, zacznie atakować nas horda zombiaków. To chyba zombiaki, tak mi się wydaje. No i właściwie dzięki przedmiotom, które wcześniej wytworzyliśmy, musimy bronić się przed przeciwnikami. No i tutaj trzeba docenić kreatywność, bo nawet takie rzeczy jak patyk i kamienie, które nie udało nam się spożytkować podczas craftingu, możemy wykorzystać do rzucania w przeciwników. Spoko. W grze chodzi chyba o to, by przeżyć jak najdłużej. No i chyba to już w sumie wszystkie gry. Ciekawe co słychać u mojego syna. Ciekawe czy udało mu się przejść już wszystkie gry. Idę to sprawdzić. Brian,
Wstawaj, zesrałeś się.